Moje życie zaczęło się w Olsztynie w 1983 roku. Tam się urodziłem i mieszkałem przez kilka lat. Jako dziecko byłem bardzo zdolny i utalentowany. Wprawiałem w zdumienie moich rodziców. Potem się przeprowadziliśmy do mniejszego miasta, 40 km od Olsztyna, i tam poszedłem do szkoły podstawowej. W szkole podstawowej rozwijałem moje różne uzdolnienia, pasje. Taką jedną z pierwszych moich pasji były komputery, informatyka. Drugim takim moim zamiłowaniem był sport. Bardzo lubiłem oglądać filmy pokazujące sztuki walki. I kiedy na początku podstawówki zobaczyłem, że właśnie w szkole są prowadzone treningi taekwondo, to się od razu zapisałem. I tutaj też bardzo szybko zacząłem mieć różne osiągnięcia. W ciągu kilku lat doszedłem bardzo wysoko, do czarnego pasa, i w międzyczasie zacząłem robić karierę sportową. Zaczęły się wyjazdy, najpierw w Polsce, potem wyjazdy zagraniczne. Szkołę podstawową skończyłem ze średnią prawie 6,0. Brakowało mi jednej szóstki tylko z plastyki, chociaż moje prace były dobre. Mi się podobały. Poszedłem do najlepszego liceum wtedy w województwie, do Olsztyna. Wyprowadziłem się od rodziców, przeprowadziłem się do Olsztyna, mieszkałem przez 4 lata z babcią. To powodowało, że właściwie rodzice stracili nade mną taką kontrolę. Nie wiedzieli dokładnie, co się ze mną dzieje. To stworzyło taką możliwość, że mogłem sobie na wiele pozwolić. Można powiedzieć, że się wyzwoliłem spod władzy rodziców bardzo wcześnie. W oczach rodziców wtedy, w czasie szkoły podstawowej, mogłem uchodzić za takie dziecko idealne. Ale idealny nie byłem. Na wspólnych wyjazdach, zgrupowaniach, po zawodach zaczęły się kontakty z alkoholem. Dużo się piło wtedy. Często jak wracaliśmy z jakichś zawodów albo ze zgrupowań, byliśmy kompletnie pijani. Zdarzało nam się obrzygać autobus, którym wracaliśmy. I wszystko to tak w ukryciu, może nawet z przyzwoleniem niektórych osób, które były za nas odpowiedzialne. Już w szkole podstawowej zacząłem też mieć problem z własną seksualnością. Pojawiła się autoerotyka, która potem bardzo szybko przerodziła się w uzależnienie od masturbacji. W liceum, w naszej klasie zawiązaliśmy z kolegami taką grupę osób dosyć hermetyczną, w której uważaliśmy, że jesteśmy lepsi od innych, fajniejsi, wywyższaliśmy się nad innych. Chłopaki wprowadzili mnie w świat muzyki, grunge, rock. Potem to ewoluowało w kierunku takiej muzyki psychodelicznej. To mnie wciągnęło, podobały mi się nowe wrażenia, nowe doznania. Muzyka mnie zachwyciła, bardzo szybko założyliśmy własny zespół. Ja grałem na gitarze elektrycznej. Mieliśmy salę prób, w której oprócz ćwiczenia nowych piosenek też odbywały się imprezy. Były ostre. Właściwie od samego początku zaczęło się od alkoholu. Bardzo szybko pojawiły się narkotyki, potem seks, poszukiwaniu doznań, wrażeń. Moje pierwsze współżycie z kobietą było podczas wyjazdu na zawody za granicę. Pierwszy raz współżyłem z kobietą w Tajlandii, z prostytutką. Imprezowaliśmy w sali naszych prób, imprezowaliśmy nad jeziorem, w domach. Rodzice niczego się nie domyślali. Udawało nam się to skrzętnie ukrywać. Im bardziej wciągał mnie ten świat muzyki i doznań, tym większa awersja rosła we mnie do normalnego świata, do ludzi. Osłabiały się moje relacje z rodzicami, z nauczycielami w szkole. To miało swoją potem kulminację w 4. klasie liceum, w klasie maturalnej, po wycieczce klasowej. Publicznie znieważyłem mojego wychowawcę, w internecie zresztą, za co zostałem wyrzucony ze szkoły. Ale byłem w tym wszystkim wspierany przez moich kompanów, więc nic sobie z tego nie zrobiłem. Skończyłem inne liceum, też dobre w Olsztynie. Nie miałem problemów ze zdaniem matury. Cały czas uważałem, że świat do mnie należy i że to ja mam rację we wszystkim. Nie widziałem niczego niestosownego w moim zachowaniu się. Miałem bardzo wysokie ambicje, więc poszedłem na studia do Torunia i dostałem się na 2 kierunki jednocześnie, na prawo i na informatykę. Zacząłem studia równolegle na obu kierunkach. Z początku nie miałem większych problemów z nauką. One się pojawiły dopiero później z powodu stylu życia, jaki prowadziłem. Ale jak się zaczynały problemy, ja uczyłem się tak lawirować, oszukiwać i tak prześlizgiwałem się z roku na rok, zdając egzaminy bez powtarzania semestru, roku. Na 2. roku zacząłem pracę w prywatnej firmie jako informatyk, więc mając dochody już właściwie całkowicie się usamodzielniłem. Pieniądze w kieszeni umożliwiały mi jeszcze bardziej swobodne korzystanie z życia. W międzyczasie prowadził się do mnie w Toruniu kolega, z którym się rozstałem po liceum. No i wróciliśmy do starego życia na wysokich obrotach. Imprezy już nie były raz w tygodniu w weekend, ale dużo częściej. Na 3.
roku, drugim roku to zdarzało się, że imprezowaliśmy codziennie. Po marihuanie przyszedł czas na inne narkotyki, grzyby halucynogenne, LSD, chociaż tego nie było dużo, bo brakowało na rynku, ekstazy, amfetamina. Uzależniłem się od narkotyków. You're always on my mind. With my whole heart I love you. With my mind and my strength to waste my life searching for you. You're always on my mind. Though I'm poor and needy, the Lord thinks upon me, though His name is holy. Chodziłem naćpany na uczelnię, chodziłem naćpany do pracy. Kiedy byłem na 3. roku, coś się zaczęło psuć w moim życiu. Coś się przestało układać. Zacząłem mieć problemy w nauce, w zdawaniu egzaminów. Poprawki były coraz częstsze. Skończyło się to powtarzaniem semestru na jednym kierunku, potem powtarzaniem semestru na drugim kierunku. Byłem wtedy na 3. roku informatyki i na 4. roku prawa. Zbliżała się sesja letnia. Nie podszedłem prawie do żadnego egzaminu. W perspektywie miałem chyba 10 egzaminów na obu kierunkach we wrześniu. Trwały wakacje, cały czas pracowałem, nie zmieniałem stylu życia. Coś tam próbowałem się uczyć, ale to jeszcze była perspektywa 3 miesięcy, więc było spokojnie. No ale ten czas upływał i kiedy nadszedł sierpień, to już atmosfera się zrobiła gorąca we mnie w środku. Były obawy o tą właśnie nadchodzącą sesję, o te egzaminy, których było sporo, a w głowie nic. Próbowałem się uczyć, ale to nie przynosiło większych rezultatów, dlatego że i tak codziennie paliłem marihuanę. Może już było mniej alkoholu, bo kolegi nie było akurat, pojechał na wakacje. Ale ja byłem uzależniony już wtedy od marihuany i to długotrwałe branie narkotyków powodowało już konsekwencje, więc nie byłem w stanie się niczego nauczyć. W połowie sierpnia to już sytuacja była dramatyczna. Bardzo się bałem, obawiałem się kolejnego niezdania sesji. To była dla mnie perspektywa nie do przyjęcia. Ciągle we mnie były wielkie ambicje. Wszystko do tej pory układało się świetnie. We wszystkim byłem dobry, najlepszy, a tu nagle taka porażka. To była dramatyczna sytuacja. A z drugiej strony odczuwałem kompletną bezsilność. Nic nie byłem w stanie zmienić. I to było takie oczekiwanie na najgorsze. To spowodowało, myślę, wewnętrzne załamanie nerwowe we mnie. I z tą perspektywą czułem się fatalnie, coraz gorzej. I nie wiedziałem, co robić. Właściwie nic nie mogłem zrobić. 16 sierpnia, we wtorek 2005 roku. Byłem wtedy na urlopie, siedziałem sobie na łóżku wieczorem, tak chwilę dumałem nad tą moją sytuacją i przyszło mi na myśl, pomódl się. Tak zrobiłem. Powiedziałem tak: Panie Boże, pozwól mi zdać te egzaminy, to ja w Ciebie uwierzę. I koniec mojej modlitwy. Jedno zdanie. Było w tym trochę żalu też, takiej bezsilności. Następnego dnia trafiłem rano na jakiś artykuł, ktoś tam wspominał o jakiejś książce. Szukałem nazwisko tej osoby, autora książki. Wyskoczyła mi jakaś strona. Coś mnie zaintrygowało, bo coś o Panu Bogu. Nie wiem właściwie dlaczego mnie to zaintrygowało, ale zacząłem czytać. Okazało się, że to są pisma jakiejś współczesnej mistyczki. No i tak zacząłem czytać. Wszystkie są w internecie, więc od początku po kolei to, co ona tam zapisywała, zacząłem czytać i to mnie ściągnęło. Czytałem 3 dni non-stop, właściwie z przerwą na jedzenie i na spanie. To było coś niesamowitego, mnie to wciągnęło. Środa, 17 sierpnia to się zaczęło i uwierzyłem, że Pan Bóg mówi do mnie przez te pisma. To się nazywa Prawdziwe życie w Bogu. Zostało to spisane przez żyjącą jeszcze kobietę, Wasulę Ryden, Greczynkę z pochodzenia. Ona też kiedyś była modelką, tenisistką, a potem nagle przyszedł do niej Pan Bóg i zaczął z nią rozmawiać.
i zmieniło się jej życie całkowicie. I ten dialog, który Bóg zaczął z nią prowadzić, ona zapisuje i wydała to w kilku tomach. Kiedy tak czytałem, to zdarzyło się coś niesamowitego. Nie tylko uwierzyłem, że Pan Bóg do mnie mówi osobiście i że to, co tam jest napisane, to jest jakby odsłonięcie mojego życia przede mną samym. Nie tylko uwierzyłem, że to On do mnie mówi, ale On mi dał nagle świadomość mojego stanu duchowego. To było tak, jakby nagle stanęło przede mną całe moje życie dotychczasowe z takim zrozumieniem, czym to jest tak naprawdę, czym to było. I to było bardzo bolesne doświadczenie, dlatego że zrozumiałem, że żyję w grzechu, że oddaję się złu, ale równocześnie przyszło doświadczenie niesamowitej Bożej miłości, Jego obecności. To było nawet fizyczne doznanie ciepła w całym moim ciele i wokół mnie odczuwałem Bożą obecność, tak to można najprościej powiedzieć, chociaż jest to trudne do wyrażenia w słowach. I to trwało kilka dni, ale te pierwsze dni były niesamowite i były przełomowe. To się zaczęło 17 sierpnia w środę. W czwartek następnego dnia byłem wolny od wszystkich nałogów. Tak po prostu z dnia na dzień zostałem od tego uwolniony i nigdy już do tego nie wróciłem. Od masturbacji, od tabaki, od narkotyków, od wszystkiego. Wolny całkowicie, bez żadnej terapii, bez niczego. To był cud. Piątek cały spędziłem na kolanach, płacząc, żałując za moje dotychczasowe życie. Te 3 dni zmieniły wszystko. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Zupełnie inny, pełen radości. Pojechałem na weekend do domu odwiedzić moich rodziców i chciałem opowiedzieć im, co się stało i dać im te teksty do przeczytania, żeby oni również uwierzyli, żeby też poznali miłującego Boga. Reakcja rodziców była trochę inna. Mama, widząc, co się ze mną dzieje, stwierdziła, że muszę iść do lekarza. Po przyjeździe do domu zdecydowałem pójść do spowiedzi. Biłem się z myślami bardzo długo. To była prawdziwa walka we mnie. Wyobrażałem sobie, że spotkam starego proboszcza, który mnie wyklnie. Rozmaite myśli mi przychodziły do głowy, które odciągały mnie od tej spowiedzi, ale w końcu się przemogłem i poszedłem. Dzwonię do jednego księdza, nie odbiera, do drugiego, nie odbiera, do trzeciego, nie odbiera. Mówię, idę. Dzwonię do ostatniego, odebrał. Zszedł na dół. W ogóle nie wyglądał jak ksiądz, bo był w krótkich spodenkach, koszulce, no ale był w domu. Inaczej sobie to wyobrażałem. Powiedziałem, może chce się wyspowiadać, więc poszedł, ubrał sutannę. A za chwilę był z powrotem na dole, puścił mnie do jakiegoś pokoju. Znowu padłem na kolana i opowiedziałem mu swoje życie. Znowu się poryczałem jak dziecko. Kiedy opowiedziałem moje dotychczasowe życie, tak jak potrafiłem, ksiądz położył na mnie ręce, na głowę i udzielił mi rozgrzeszenia i wtedy poczułem totalne uwolnienie od tej przeszłości. Jakby ktoś ze mnie zdjął ogromny ciężar. Doświadczenie trudne do opisania. Następnego dnia szedłem pierwszy raz od chyba 8 albo 9 lat do komunii, też cały w łzach, zapłakany, ale szczęśliwy. Całe moje życie zmieniło się od tego jednego zdania, modlitwy. Panie Boże, pozwól mi zdać egzaminy, a ja w Ciebie uwierzę. To zmieniło wszystko. A najśmieszniejsze w tym jest, że nie zdałem tych egzaminów, bo zrezygnowałem ze studiów. To doświadczenie spotkania Boga, doświadczenie Jego miłości było tak ogromne, tak oszałamiające, że jeszcze we wrześniu postanowiłem zrezygnować ze studiów na obu kierunkach. Poruszony słowami Chrystusa, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił. Postanowiłem Go umiłować całym swoim umysłem i poszedłem na studia teologiczne. Dzieliłem się tymi pismami z wieloma osobami. Wreszcie założyłem wspólnotę, w której czytamy te pisma, prawdziwe życie w Bogu, rozważamy je i dzielimy się doświadczeniem wiary. I właśnie od tego czasu stałem się świadkiem wielu podobnych historii, także cudów, uzdrowień, których Bóg dokonuje poprzez prawdziwe życie w Bogu. Przez te minione lata moja miłość do Boga wzrastała. On dawał mi coraz bardziej siebie poznać, sprawiał, że z każdym upływającym dniem jestem nim coraz bardziej zachwycony, szukam Go całym sercem i postanowiłem oddać się całkowicie. Postanowiłem wstąpić do zakonu, zostać dominikaninem.
To, co się stało w moim życiu, dobrze oddają słowa, które Pan Bóg kieruje do każdego człowieka właśnie za pośrednictwem tej mistyczki Wasuli. Mówi tak: o stworzenie o umyśle pozbawionym rozsądku, jak bardzo lituję się nad wami. Ofiarujcie mi jedno życzliwe spojrzenie, a uwolnię was. Od dnia narodzenia znałem was jako bezbożnych, a jednak gotowy jestem zapomnieć i rozmawiać z wami. Wasza pępowina jest jeszcze połączona ze mną. Jeśli powiecie mi, że doprowadzono was do zguby i że przestaniecie grzeszyć, jeśli powiecie mi tylko tyle: ja, który jestem miłością, ocalę was, moje dzieci. Zapewniam wam z góry moje przebaczenie. Nie prowokujcie mnie więcej. Powróćcie do mnie, a ja naprawdę udzielę wam mego pokoju. W innym miejscu Pan Bóg mówi: ja jestem Bogiem miłości i Bogiem miłosierdzia. Nie jestem Bogiem podstępnym i nigdy nikogo nie osaczam, aby go zabić. Uświadom sobie, co ci daję i o co proszę w zamian. Nigdy nie poproszę duszy o więcej niż to, co może ofiarować. Nie proszę o więcej niż to, na co pozwalają jej możliwości. Proszę każdego o małe odwzajemnienie miłości, uśmiech, myśl, życzliwe słowo. Jedno słowo pochodzące z serca zostanie przyjęte jak 1 000 000 modlitw. Nawet zwykła myśl ma ogromne znaczenie. Wezmę ją, jakby była czymś najcenniejszym. Kocham każdą duszę do szaleństwa. Ja jestem Bogiem tak łagodnym i czułym. Jestem łagodny wobec moich dzieci. Awake, awake, O north wind. Awake, awake, O south wind. Blow over me. Come, O winds of testing. Come, winds of refreshing. Blow